bardzo mi przyjemnie się spotkać tutaj z wami. Ten fakt, że się w ogóle zbieramy w naszym gronie, w naszym środowisku, jest zawsze rzeczą bardzo pozytywną. A szczególnie teraz, kiedy jest mało tych kontaktów, kiedy wszyscy są bardzo zajęci, zapracowani. Nazywam się Ryszard Kapuściński, jestem korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Afryce. Ryszard Kapuściński był absolutnym mistrzem, dlatego że myśmy mieli ogromne ograniczenia. W całej Angolii, na przykład podczas wojny domowej w Angolii, było kilkanaście dalekopisów i to był jedyny środek komunikacji dla nas z Warszawą. Usługi tych dalekopisów były drogie. Te depesze nasze musiały być krótkie i doszedł do mistrzostwa. Dlatego, że potrafił w krótkiej 40-groszowej depeszy opisać samo zdarzenie, ale pokazać w kilku zdaniach mechanizm, który do tego zdarzenia doprowadził. To był majstersztyk. Właściwie nikt go dotąd pod tym względem nie pokonał. Podróż pierwszą wyruszyłem jeszcze bardzo dawno, w 1956 roku i to była podróż do trzeciego świata. Do Indii, Pakistanu i Afganistanu wtedy. To był szok, zetknięcie się z trzecim światem, z biedą, która co prawda nie była mi zupełnie obca, dlatego że sam pochodzę z Polesia, które był bardzo ubogą częścią Europy. Także ja właściwie w trzecim świecie odnalazłem jak gdyby swoje dzieciństwo. Wyjechał z Pińska jako dziecko, musiał uciekać w czasie wojny z rodziną. W Pińsku, w tej społeczności pińskiej, tam dzieci były, które pochodziły, prawda, z różnych narodowości i z różnych religii i on po prostu świetnie żył w takim społeczeństwie właśnie wielokulturowym, wielonarodowościowym i śladami tego jeździł do tych różnych krajów i tego szukał. Tylko piszę o tych sytuacjach i o tych ludziach, z którymi potrafię się w jakiś sposób utożsamić, z którymi potrafię jakoś wspólnie przeżywać ich problemy, ich dramaty. On się czuł w ciężkich afrykańskich warunkach, zwłaszcza mówię o Afryce, bo w Ameryce Łacińskiej było trochę lżej, jak w domu zupełnie i nie miał żadnych oporów. Ten element przejęcia się, zaangażowania jest konieczny, ponieważ inaczej nie można pisać w sposób przekonujący. Rysiek, jak został tym korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, równolegle ze mną wylądowaliśmy w Papie. Ja w 1953 roku, więc to trochę czasu już upłynęło. To nasze doświadczenie, obycie z innymi językami, z innymi religiami, z tym, że ci inni są tacy sami jak my. Ten inny nie jest wrogiem, nie trzeba się go bać, jest czymś naturalnym. To zaważyło chyba w znacznej mierze na pisarstwie Kapuścińskiego. Trzymać się własnego doświadczenia. Wybierać tylko to, co ja widziałem, tylko to, co ja przeżyłem. To mi daje taką pewność w pisaniu. To jest coś takiego mojego, co ja przeżyłem, co ja tam rzeczywiście autentycznie byłem, że to rzeczywiście widziałem. I stąd bierze się siła reportażu między innymi. Bo reporter to jest ktoś, kto tam dotarł na miejsce. On był w ciągłej drodze, w podróży, z tego był znany. I w tej podróży cały czas spotykał ludzi, spotykał innego, takiego innego pisanego z dużej litery. I ten szacunek, którym on innego obdarzał, sposób, w jaki on rozmawiał, w jaki słuchał. Głównie fascynuje mnie oczywiście człowiek, jego postawy, to jak reaguje na otaczający świat i jak chce go zmienić. Jego książki właśnie miały taki bardzo pozytywny pogląd na innych ludzi, na inne kultury i mnie się wydaje, że czytając książki Kapuścińskiego, a potem jadąc w świat, one nam bardzo pomagają. Postanowiłem sobie zobaczyć świat. Miałem taki plan życia, marzenie życia było poznanie świata. Czytał bardzo dużo na wiele tematów, nawet nie na takie tematy, które wydawałyby się zupełnie ściśle związane z tym, o czym pisał, ale o socjologii. Czytał rzeczy o recyklingu w latach 60., o czym nam się wtedy nie śniło. Ten olbrzymi zasób wiedzy pozwalał mu ogarniać to, co się dzieje na świecie. Przede wszystkim praca nad samym sobą. Jest to kwestia opanowania języków. Reporter powinien starać się przekazać maksimum wiedzy. I po to, żeby przekazać maksimum wiedzy, samemu trzeba bardzo dużo wiedzieć. Zwykłe poczucie odpowiedzialności naszej pracy. Mieszkaliśmy w tym samym domu, gdzie ja się wychowywałem. I Kapuściński był nie tylko dla nas jak rodzina, dla mnie był też mentorem. Był osobą, która
namawiała mnie przez wiele lat do nauki języków. Podrzucał mi co tydzień przeczytane gazety i książki pod drzwi. W tych czasach był w ogóle taką osobą, która tłumaczyła świat. Świat stoi wobec takich gigantycznych problemów, o których się nie zobaczy w mediach właśnie, w dzienniku telewizyjnym. Ludzie chcą zrozumieć to, co się dzieje teraz z Rosją i z Ukrainą, na czym polega ten konflikt, jaki jest podkład tego wszystkiego. On by nam jakoś pomagał, byłby takim jakby przewodnikiem trochę po tym współczesnym świecie, po tym, co się teraz dzieje w sytuacji politycznej, ekonomicznej. Dzisiaj reporter to nie jest tylko ktoś taki, kto pisze to, co widzi, bo to jest już dzisiaj za mało. A natomiast zadaniem dzisiaj jest pójść głębiej, komentować ten obraz telewizyjny. Czy powiedzieć, co tam się za tym obrazem kryje, skąd się ta rzeczywistość wzięła, dlaczego ona wygląda tak, a nie inaczej, jakie są mechanizmy, które rządzą tamtym światem. Więc myślę, że dzisiaj zadaniem reportażu jest pójść w głąb. Są sprawy, o których on pisał w latach 70., 80., nawet chyba nie przeczuwając, że to się kiedykolwiek powtórzy, czy że to 20, 30, 40 lat później i więcej będzie ciągle aktualne, ale jest. Mamy rosnące zatrucie powietrza, mamy rosnący na przykład deficyt wody pitnej. To są w skale planetarnej. Mamy problemy wyjałowienia ziemi, mamy problemy zapanowania nad całymi ekosystemami naszymi. Więc to jest wielkie wyzwanie dla ludzkości na przyszłość, o których już trzeba myśleć teraz. On w ten sposób rozumiał też swoją rolę właśnie, że starać się pomóc nam wszystkim zrozumieć to, co się dzieje na świecie i dzielić się własnymi przemyśleniami, własnymi analizami. A dokąd pan wyjedzie teraz? Tego nie wiem. Ja nigdy nie wiem, gdzie ja wyjadę. To wszystko zależy od tego, jak się rozwijają wydarzenia na świecie.